Rozmawiać z znajomymi z branży, między innymi z tobą i resztą. Czy dzisiaj coś Cię tutaj zaskoczyło? Czy znalazłeś dzisiaj tutaj coś, co mogło, powiedzmy, co przykuło Twoją uwagę? Szczerze powiedziawszy, to musieliby wyłączyć cały prąd w Polsce, żeby mogło to 20% ludzi naładować swoje elektryki. No stary, jesteśmy w ogóle nieprzygotowani, w ogóle Europa nie jest przygotowana na to i to jest w ogóle temat przyszłości i nie ma o czym rozmawiać. To w końcu i tak klęknie, bo nawet w małym domku, jeżeli masz ścianę, powiedzmy, betonową, która będzie miała, przypuśćmy, te 600 W tej energii, którą może przyjąć, to grzejąc ten dom i tak tą energię wytwarzasz, tak? No, czyli też energię tą ściana odbierze, tak? Nie z czego tą energię wytwarzasz. Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza sieci i propagowaniem życia bez płacenia rachunków, a tutaj mamy takich panów, ich wszystkich znacie? Ja nie płacę rachunków, o czym świadczą wszyscy komornicy, którzy tam za moimi plecami stoją, więc słuchajcie, jestem off-grid na pewno. Pytanie jest takie, Damian, do Ciebie, dlaczego tu przyjechaliście? Przyjechaliśmy po to, żeby sobie popatrzeć w ogóle, co dzieje się w branży, podejrzeć konkurencję, porozmawiać z znajomymi z branży, między innymi z tobą i resztą. Czy dzisiaj coś Cię tutaj zaskoczyło? Czy znalazłeś dzisiaj tutaj coś, co mogło, powiedzmy, co przykuło Twoją uwagę? Szczerze powiedziawszy, to nic mnie tutaj nie zaskoczyło. Jest tak, jak spodziewałem się, że będzie. Nie było jakichś nowości, prawda? Jakichś, kurczę, zaskakujących. Wiele nowych firm. Wiele nowych firm, tylko że wszystko to samo. Tak? Wszystko jakby cały czas w tym samym sosie się to odbywa. Także trochę jesteśmy zawiedzeni właśnie brakiem takich nowinek technicznych, ale z drugiej strony to ludzie robią ten klimat tutaj panujący, więc tak naprawdę byliśmy tutaj porozmawiać z ludźmi. Dużo znajomych w ogóle spotkałeś? Trochę tak, trochę żeśmy spotkali ludzi, cały czas gadamy, już w ogóle gardła zdarte. Także nie ma lekko. Okej. Bardzo miło mi Ciebie spotkać na żywo. Witam serdecznie. Co już mogę powiedzieć? No, znaczy nie wiem, no, dzieje się wiele, ale w mojej głowie niewiele się wydarzyło. Tak jakby ale to znaczy, jak nie zmieniłeś swojego zdania? Nie zmieniłem swojego zdania, nic mnie nie zaskoczyło, nic nie było w stanie wybiec tak jakby poza postrzeganie tego, co mamy już ustalone, że coś jest best of the best, więc nie ma jakiegoś takiego high-fi na dzisiejszych targach. Okay, tak, moje odczucie prywatne. Pytanie mam takie, jeszcze tak na chwilę razem z Tobą, żeby nie było. Pytanie do Ciebie. Jaki trend idzie w kwestii ogrzewania? Trend, to znaczy tak... Co czujesz, jak gdyby w którą stronę pójdzie rynek? Myślę, że w stronę na pewno pomp ciepła to wszystko idzie, tylko myślę też, czyli to nie ma co myśleć, mi się wydaje, że czy to jest logiczne, że nasza tak jakby infrastruktura energetyczna nie jest przygotowana na to, co będzie za kilka lat, bo ja myślę, że to klęknie i to tak koncertowo wszystko, że głowa boli. To nie jest tylko tak, że te pompy ciepła to jest taki etap przejściowy, a w końcu ludzie zainteresują się domami pasywnymi i ogrzewaniem przez wentylację? Być może będzie to szło w stronę właśnie off-grid, czyli odłączenia się, czyli samej produkcji prądu, samowystarczalności, pozyskiwania energii z ziemi. Być może to będzie szło w tym kierunku i na pewno w tym kierunku będzie musiało iść, bo na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie udźwignąć tak jakby tego zużycia energii, które nas czeka za kilka lat, bo to jest dopiero początek, słuchajcie, pomp ciepła. No, jesteśmy na początku drogi, która tak naprawdę energetycznie, czyli tak jakby infrastrukturalnie jest dla nas końcem drogi. No powiedzmy sobie szczerze, no ja to tak odczuwam. Piotr, jakie są Twoje przemyślenia? Damianie, ciężka sprawa, no. Na pewno trzeba robić domy bardzo ciepłe, energooszczędne, żeby zużywać jak najmniej energii, a w którym kierunku to pójdzie, to zobaczymy. No tak, tylko że nikt też nie jest w stanie, wiesz, no nikt nie będzie burzył starego domu, żeby postawić nowy energetyczny dom, tak? Więc musimy modernizować energetycznie te domy, a modernizowanie tych domów... A może na
kondygnację albo dwie warto wywalić i zrobić mniejszy dom. Tu masz rację. Ja się z Tobą zgadzam w 100%, bo często się zdarza tak, że tak naprawdę dzieci wychodzą z tego domu i ludzie zostają w domu, w takim, nazwijmy to, kostce, z suterynami pierwszym, drugim i trzecim nieraz piętrem, sami, tak? Więc po co nam te piętra, po co to grzać i tak jakby marnować tą energię. Czyli metraż, zmniejszenie metrażu. Metraż na pewno i myślę, że może nie off-grid, bo to jest też temat ciężki, tak? No, jeszcze ludzie w ogóle nie są na to przygotowani i myślę, że nie ogarniają w ogóle tego tematu, nie rozumieją go zupełnie. Żeby przykład gościa, który ogarnia temat off-gridu, tak, nie? ale to jest, no stary, wiele ludzi wiele ogarnia, no wiesz, w naszym rządzie też wielu ludzi wielu rzeczy nie ogarnia, tak? Mamy państwo świeckie, a im się wydaje, że mamy państwo katolickie i tak można takich przykładów podawać 1000, tak? Więc wiele rzeczy... Nie wchodź na tematy religijne. Okej, tylko mówię, że wiele rzeczy ludzi tego nie ogarnia, tych tematów. To są tematy odległe i przyszłościowe, ale tak jak mówię, ja myślę, że znaczy ja wiem to na 100%, że infrastrukturalnie nie jesteśmy przygotowani na tego typu montaże pomp ciepła, które będą montowane masowe. Tak. Nie jesteśmy przygotowani w żaden sposób, stary. I w końcu to klęknie. Tak samo nie jesteśmy przygotowani na elektryczne samochody, że każdy będzie miał elektryczny samochód, bo hipotetycznie, gdyby tak się zdarzyło, to na przykład jeżeli 20% populacji polskiej chciałoby wyjechać na weekend danego tygodnia, to musieliby wyłączyć cały prąd w Polsce, żeby mogło to 20% ludzi naładować swoje elektryki. No stary, jesteśmy w ogóle nieprzygotowani, w ogóle Europa nie jest przygotowana na to i to jest w ogóle temat przyszłości i nie ma o czym rozmawiać. To w końcu i tak klęknie, bo nie ogarną tego. No. A dadzą radę w ogóle, jak myślisz, dorobić tych stacji ładowania? Jest w ogóle szansa na to, jak myślisz? To nie do mnie pytanie. Ale czy to nie Dorobią? Myślę, że nie, bo nie ogarną tego. Nawet jeżeli dorobią, to tak jak mówię, że no jest pewien zakres, w którym możemy produkować, tak? I jeżeli ten odbiór będzie dużo większy, to nie jesteśmy, cała Europa. W ogóle my się nie mamy co porównywać na przykład do takich Niemiec, które energetycznie są, w ogóle my jesteśmy, stary, 100 lat za murzynami za nimi, a nawet Niemcy nie byli w stanie ogarnąć takiej sytuacji. Ale w domy są teraz cieplejsze, bardziej energooszczędne, będą Tak. mniej zużywały prądu, to wtedy będzie mogło więcej aut jeździć elektrycznie. Nie, myślę, że to jest stary temat, którego nasze rządy, nasi inżynierowie, znaczy inżynierowie myślę, że o tym wiedzą, tylko nikt o tym głośno nie mówi, ale to jest temat, który naprawdę w niedługim czasie klęknie. I to klęknie tak, że wszyscy będziemy w czarnej dupie. Przepraszam za słownictwo. Wtedy jeszcze więcej osób będzie oglądało dobry projekt. Tak, i będziemy wszyscy musieli być wtedy obry. No i easy instalacje przede wszystkim. Jak instalacje? Easy instalacje. Oprócz dobrego projektu. No dobrze, okej. Kurde, zapomnieliśmy o najważniejszym. Easy instalacje. Słuchajcie, zapraszamy widzów kanału Dobry Projekt na kanał Easy Instalacje. Oczywiście nie odpuszczamy im, jeszcze pociągniemy ich tutaj chwilę za język i niech poopowiadają, czyli co, domy skandynawskie. O właśnie, a jak się Wam podobają? Domy, jak model mieszkania w domach, które mają... To nie jest model na, tak jakby na nasz kraj, bo w Polsce buduje się domy na 1000 lat. No, ale małych, nawet metrażowo małych. Ale metrażowo małych i drewnianych domach, Tak, powiedzmy, tak. No, u nas niestety mentalność nie pozwoli na to bardzo długo, jak w wielu tematach, nie mam wchodzić na politykę, więc nie będę wchodził, ale my mentalnie jesteśmy 2000 lat za murzynami i nie ma szans, że u nas nie ogarnie nikt, że jak można postawić drewniany dom. Strop musi być betonowy, dach betonowy, wszystko musi być betonowe, z cegły, z pustaka i żeby nawet 1000 lat to wytrwało. Słuchajcie, jak budować, z czego budować? Pan Maciej Sępiński na naszym kanale wiele razy już wspominał. Tak. Naprawdę można wiele z tego wyciągnąć, wiele ciekawostek. On tam mówi o domu pasywnym, co prawda, ale do każdego domu można zastosować wiele z pomysłów, które on przedstawia. Także zapraszam I to jest do właśnie ten obejrzenia. temat, że nawet jeżeli mówimy, tak jak mówiłeś właśnie o domach kanadyjskich, czy jak je zwał, skandynawskich, powiedzmy. to też powinniśmy w nich mieć, tak jak Pan Maciej zawsze też o tym mówił, akumulatory to jest cegła, akumulator to jest beton, więc na przykład jeżeli zewnętrznie jest energetycznie ten dom pasywny, jest ciepły, ale w domu warto pozostawić te akumulatory, czyli na przykład, nie wiem, postawić sobie ozdobną ścianę z cegły,
nie wiem, wylać z betonu, tak? Też zależy, bo jeśli masz na przykład dom do okazjonalnego zamieszkania, to wtedy nie jest Ci potrzebna ta akumulacja. My mówimy o domach, w których mieszkasz na co dzień. No właśnie. Bo Więc mówimy o akumulowaniu ciepła i mówimy tak samo o akumulowaniu chłodu, tak? No bo tak jakby to też działa w drugą stronę w lecie, tak? Czyli masz zaakumulowaną tą moc, to jest wiele wat w takiej betonowej czy ceglanej ścianie. Dobra, Piotrek, bo Słuchałem, Krzysia dobrze gada, tak, to jest, wiesz, ma swoją wizję. Chłopaki dobrze, mądrze mówią, to trzeba posłuchać. ja to tak widzę, no osobiście. Gdzie jeszcze kumulować energię? Gdzie tworzyć jak gdyby tą kumulację? No to może Piotrek właśnie bardziej, bo to też wentylacja jest tą energią, gdzie można to kumulować. To transport. Ja szczerze Wentylacja to powiem, nie transport. skupiałbym się na akumulowaniu energii, tylko na tym, żeby rozsądkowo podchodzić do sprawy, czyli robić domy o powierzchni takiej minimalnej, jakiej potrzebujemy, robić je energooszczędne i wstawiać po prostu rozwiązania, które zużywają jak najmniej energii. I na bieżąco jak gdyby, żeby można było je... Akumulator zawsze musi jakiś być, no generalnie, jeśli mówiliście o domach kanadyjskich, tak, drewnianych, no to aż się prosi, żeby miał płytę fundamentową, Grubą, czyli już ciężką. mamy bardzo dobry akumulator energii, nie trzeba wcale ściany robić. I to jest właśnie takie koło błędne, bo czym większy dom, czym większa inwestycja, większa jest potrzeba tej produkcji energii, czym większa produkcja energii, tym jest większy pobór energii i to jest cały czas się tak zapętlamy w kółko, tak? Trzeba by to zminimalizować, czyli produkcję tej energii do minimum. Jeszcze jedno słowo. Każdy mówi, żeby akumulator energii, ale akumulator energii, żeby oddał energię, musi ją tyle samo przyjąć, sobie ją weźmie. Czyli też potrzeba masy energii, żeby wygrzewać to. I to nie do końca może być słuszna idea, żeby był dom nie wiadomo jak akumulacyjny. Ale tą energię, którą wytwarzasz nawet w małym domku, jeżeli masz ścianę powiedzmy betonową, która będzie miała, przypuśćmy te 600 W tej energii, którą może przyjąć, to grzejąc ten dom i tak tą energię wytwarzasz, tak? No Czyli też energię tą ściana odbierze, tak? Pytanie, z czego tą energię wytwarzasz? Bo jeśli z jakiegoś źródła ciepła, to nie ma znaczenia, czy To jest temat akumulator rzeka, ciepła. słuchajcie, to jest temat rzeka, to o tym można by rozmawiać w nieskończoność. Chciałem zareklamować kanał Piotra. Piotr Kłonica Dobrze. Klimat. Jak? Piotr Kłonica Klimat. Tak, Piotrek mówi dużo głównie o wentylacji. Także Tak, czyli rekomendacja jeżeli ktoś wentylacji. chce się dowiedzieć czegoś na temat To wentylacji, na YouTubie tylko u Piotra. Tak jest. Znajdą sami. tak? Okej, super. Panowie, bardzo Wam dziękuję, że zechcieliście tutaj... Zaszczyciłeś nam, że tak powiem, że mogliśmy zaistnieć na Twoim kanale, więc ale my O, szapowaliśmy. wiecie, gościć Was na moim kanale to po prostu, słuchajcie, miód na moje serce, po prostu. Krzysiu, musisz chłopakom pokazać jakieś zabezpieczenia zasobników, bo ostatnio też widziałem jakąś rzutkę, że im znowu wybuch. Ale gdzie? No, Gdzie wystrzelił? No chyba u Ciebie. Widziałem, że A, u poszedł mnie? woda przegrzana, solary przegrzały, znaczy panele przegrzały. No tak, ale to widziałeś naprawdę na kanale? Znaczy nie na kanale, Na TikToku? Na shortach gdzieś? A, Także Krzysiu, Ja też zabezpieczenia- oglądam. Zabezpieczenia Tak, oglądasz? musisz jakimś chłopakom Wszystko. porobić. Okej, słuchaj, Od deski do deski. dobrze, to w takim razie już czuję się bezpiecznie. Głupi lubi mądrego posłuchać. Teraz będziemy się tu przekomarzali, który jest ten pierwszy, który drugi. Zazwyczaj na kanałach, których tam gdzieś się pojawiamy, to jestem tak jakby mieszany z błotem. Myślę, że moje IQ jest oceniane nie wyżej niż 20%, więc dlatego stwierdziłem, że głupi czasami warto, chcę posłuchać mądrego i tak jakby chłonie tą wiedzę z Twojego kanału, żeby zabłysnąć w następnym odcinku na naszym kanale. Powiedział, żeby Ci słupki nie poszły w dół, a może w górę Pójdą, chłopie! Pójdą. Słuchajcie, super, ja czuję się już bezpiecznie, także już biorąc pod uwagę, że widzę, że mam fachowców za moimi plecami, także z całą pewnością na pewno sobie poradzę i te już kolejne zbiorniki nam nie będą strzelały. Tak jest. Okej. Trzymajcie się w takim razie. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki. Cześć, hej. Widzimy się na kolejnych odsłonach. Hej.